Samsun samo w sobie jest miastem dość zróżnicowanym, ponieważ jest tam dzielnica Atakum, gdzie mieszkają ludzie bardziej zamożni. Jest porządek, to jest nowa dzielnica, położona przy plaży, ale jest też dzielnica, która jest raczej bardzo biedna, podchodzi pod slums. W Samsun poznaliśmy też Finlandczyka, z którym teraz podróżujemy. Wspólnie odwiedziliśmy kilka wodospadów i dziś w nocy spaliśmy nad jednym z nich. Wieczorem przed snem przyjechał facet, wyglądało na to, że być może będzie jakiś problem. Tymczasem on zaprosił nas na herbatę i potwierdził tylko, że obywatele Turcji są niezwykle uprzejmymi i otwartymi na gości ludźmi. Zresztą zobaczcie sami. Spaliśmy nad rzeką w pobliżu centrali hydroenergetycznej. Pan wieczorem podjechał do nas i zaczął coś mówić. Myśleliśmy, że jest jakiś problem. Tymczasem zaprosił nas na herbatę, jak to zwykle tu bywa. Ludzie są naprawdę bardzo, bardzo uprzejmi. Pan nam daje chleb. Niestety jest spleśniały w większości, ale niektóre kawałki są dobre. Ciężko odmówić, więc wystarczy oderwać pleśń i go zjeść. Może akurat na twoim kawałku nie ma, co? Od dołu była na moim. No, ten akurat jest okej, na szczęście. How old? How old? 19. 19. Okey. Otus. 30. Otus. 30. Otus. Çok genç gösteriyorsun ya. Otus. 90 gibi yani. Okey. Yani 30. Bir otus. 30. Otus. O ben 40. Kyrk. Okej. 40 lat pan ma. Mówi, że podróżował po różnych centralach hydroenergetycznych, bo między innymi w Syrii, Iranie i Iraku. Powiedział, że w Syrii były problemy. Zapytamy, jakie problemy były w Syrii. Suriye'deki sorun ne? Tak. Suriye'deki sorun ne? Terör. Terror. Terör. Terör. Suriye problem. Terör. Kurdi. Kurdi. Kürdi no problem. Kürdi bro. Irak normal. Yeah. Normal. İran nasıldı? İran normal. Normal. Suriye problem. 10 yıldır problem. The crisis didn't exist 10 years ago because there was no Syrian government that wanted to kill the Sunni and Suriye Şii. Shia. Yeah, before that they wanted to kill the Shia. Yeah. Ama Şii Sünni no problem. Terör. Terör. IŞİD. Yeah. IŞİD problem. Yeah. Sık sık yol kenarındaki musluklardan su içerdik. Problem. Water good. Często piliśmy wodę z kranów przy drodze i mamy problemy z żołądkiem i nie zawsze można pić tutaj wodę tego typu. Lepiej pić butelkowaną i trzeba wiedzieć, z jakich źródeł pić wodę. İstanbul, Ordu, water, bende de problem. Ama sonra alıştı, no problem. Czyli na wschodzie Turcji jest dobra woda, a tutaj bardziej w stronę Istambułu mogą być problemy. I jeśli żołądek nie jest przyzwyczajony i słaby, to może chorować. Podziękowałem za gościnę, bo ludzie są tu niezwykle gościnni. Pan powiedział, że... Finlandiya, Polonya, Türkiye, İran, God yarattı. Yani God bizi God yarattı. Yani biz bro, hepimiz bro. Yani Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i powinniśmy sobie pomagać. Geniş aile. geniş aile, okey, geniş aile yani okey. Dünya yani dünya. Wielka rodzina. What's your name? Adana. 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 Your? Aziz. Aziz, okay. Nice to meet you. Ercü. Nice to meet you. Ercü bu. Ercü. I'm Łukasz. Jesteśmy w Samsun z poznanym kolegą z Finlandii. Dziś będziemy podróżować razem. Pijemy czaj. What's the name of this game? Okey. Okay. Znowu Państwo, ludzie sprzedają tutaj świeże owoce. Cena winogron dla przykładu to jest 3 zł za kilo. No u nas to będzie gdzieś z 3 razy tyle.
Tu jest jakiś taki market lokalny. Şu ihtiyarı da çek. Yarın bir gün kalmaz belki. Wszyscy coś mówią do mnie. No i tak tutaj można tanio kupić porządnej jakości rzeczy. Tu pan nas prowadzi ze sobą. Zobaczmy, gdzie nas doprowadzi. Let's follow this guy. He wants to show us something. Chce nam pokazać swoje produkty. Fasola. Al git sorun yok. Al yok. Alabilirsin böyle. Teşekkürler. Widzicie, tutaj ludzie są tacy przyjaźni. Częstują za darmo rzeczami. Tutaj pan pokazuje, co sprzedaje. Chciałbyś też na filmie. Nie chciał. No yok ya. Okej, Ja. pokazuje jak częstuje. Okej. Zobaczcie, jacy to są dobrzy ludzie. Jak częstują, to jest naturalne. Kolejny pan chce, żebym go nagrał. Proszę. Çek. Ya. Bak. Wszyscy pomagają, dają wodę, żeby umyć sobie owoce. Widzicie, wszędzie na każdym kroku prywatne małe sklepiki, gdzie można się zaopatrzyć, gdzie nie trzeba wychodzić do marketów tak jak u nas. Zobaczcie, jaka jest różnica Finlandczyka z Turkiem. Idziemy przez miasto Samsun w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Tu jest dużo rodzajów kebaba i spróbujemy czegoś nowego. Dobrze, tu macie zasadniczo rodzaje, co tu można zjeść, czyli biftek to jest stek, kofte to są takie kotleciki, Adana to jest pochodzi z regionu nazwanego Adana i to jest bardziej na ostro. Urfa to jest praktycznie to samo, tylko że bardziej łagodne. Lamakum takie placki, sis to są szaszłyki. Pidę jeszcze nie jadłem, ale trzeba będzie spróbować, ale coś takiego jak pizza też. Oczywiście ciasto robią zawsze na miejscu, ręcznie. Tutaj zawsze dają ci jakieś dodatki przed jedzeniem. Często częstują też herbatą, która jest za darmo. Tu na przykład są takie sosy podane. Jeden z nich to taki sos ostry, który już jedliśmy, a drugi to jest jakiś taki jogurt z marchwią. Kebab zawsze przychodzi w bardzo dobrej jakości ciasta robionego na miejscu. I mięso jest wysokiej jakości także. A to co widzicie tutaj, to jest Iskender, tak? Adana Iskender, czyli Adana to jest region, z którego pochodzi ten Iskender. To jest rodzaj, powiedzmy, ostrości mięsa. Natomiast sam Iskender to sposób podania kebaba, czyli z tym jogurtem i ryżem. Good? Buyur. Zobaczcie, co to może być? To kosztuje 50 groszy za sztukę. No i mi to nie podoba się za bardzo, bo jestem najedzony, ale kurde, co to może być? Widzieliście coś takiego? Podobiznę tego faceta możecie zobaczyć praktycznie wszędzie w Turcji i on jest odpowiedzialny za powstanie państwa tureckiego po I wojnie światowej. A my jesteśmy teraz w centrum handlowym. Żeby wejść do centrum handlowego jest podobnie jak na lotnisku, trzeba przejść przez bramki. Zobaczcie, jesteśmy w aptece i też jest podobizna tego faceta, on jest wszędzie. Słuchajcie, jesteśmy we wiosce, kupujemy sobie warzywa, owoce i powiem wam, że to wszystko co widzieliście przed chwilą na tych obrazach z trasy, cała ta natura, te krzewy, te drzewa to są orzechy laskowe, ich rośnie tutaj mnóstwo. Dowiedzieliśmy się o wiosce w górach położonej 20 km od wybrzeża, że tutaj ludzie od 400 lat mają swój język indywidualny, który polega na gwizdaniu. Być może tu bardziej chodzi od gwizdania o język serca. Pan napisał, że jeśli serca nie jest w harmonii, to żaden język nie pomoże. Nic nie powiedział więcej o gwizdaniu, także to prawda być może jest mit, ale spróbujemy węszyć dalej. Ten pan to szef wsi. Tak zwany imperator. Okej, zaczyna się oczywiście przyjęcie, gościnnie, herbatka, czaj. Jesteśmy ugoszczeni jak wszędzie w Turcji ostatnio. To niewykonalne do zrobienia na raz. 1, 2, 4. Bak 3.
you know how to do it. Wow. Yeah, you're very good. Yeah, you give me. Kurde, to jednak nie mit, ten język naprawdę istnieje. Dotarliśmy tutaj, od 400 lat używają tego języka ludzie. Oczywiście nie jest to ich główny język, Four. ale potrafią się nim posługiwać. Four. Czyli każde słowo są w stanie wygwizdać, każdą literę. Pan powiedział, że pije dziennie około 20 herbat i 10 piw. Kemen kemen üstüne da tamaga baklasam mı? O kızın boynunda da bir gece sabahlasam da bir gece sabah. Dobrze, witamy Was spod klasztoru Sumela. Nie wiadomo, kiedy klasztor dokładnie powstał, ale podobno w roku 386 naszej ery dwóch mnichów w poszukiwaniu nie wiadomo właściwie czego z Aten znalazło się tutaj. Trafili do jaskini, gdzie nie było żadnego klasztoru i pośród gór objawiła im się Matka Boska. Postanowili założyć ten klasztor. Później klasztor został wielokrotnie burzony, powiększany i odbudowywany. Między innymi przez władców Imperium Bizantyjskiego. A najbardziej wartościowym elementem są freski, malowidła, które ostały się na ścianach. Choć są w opłakanym stanie, a większość twarzy jest zdrapanych. Laura zauważyła swoim zręcznym okiem historię Adama i Ewy, którzy żyli w ogrodzie rajskim Eden. Po czym zgrzeszyli i zostali wypędzeni przez Boga. A na straży przed wejściem ponownym do raju stał Archanioł, który nie pozwalał im tam wrócić. Za to ich dzieci, Kain i Abel, musiały już ciężko pracować na roli pod okiem szatana. Tutaj widzimy powitanie Jezusa gałązkami palmowymi przez mieszkańców miasta. A tutaj zdjęcie z krzyża Jezusa po śmierci, choć pierwotnie w Biblii zapisane było, że został on nabity na pal. Później poprzez władców Imperium Osmańskiego został doceniony, pielęgnowany i stanowił ważny cel pielgrzymek. W XX wieku, kiedy upadło Imperium Osmańskie, a powstało państwo tureckie, mieszkający tu Grecy wynieśli się do obecnej Grecji, do Macedonii greckiej, zabierając część artefaktów z tego miejsca i tam powstał nowy klasztor, a ten popadł w ruinę i zapomnienie. Od 1923 roku był plądrowany przez łowców artefaktów, przez łowców skarbów, aż w końcu w XXI wieku postanowiono o renowacji tego miejsca i obecnie stanowi on cel wizyt turystów takich jak my. W XIX wieku większość konstrukcji drewnianej została tutaj spalona, dlatego podjęto decyzję o odbudowie i wymianie jej. Jest tam podobno również tajemny tunel wydrążony w skale, który prowadzi do komnaty, gdzie ukrywali się chrześcijanie. I czy ta komnata istnieje i czy ten tunel faktycznie tam jest? Spróbujemy to sprawdzić. Po opuszczeniu klasztoru i nieodnalezieniu tunelu, o którym wam wspominałem, znaleźliśmy za to dogodne miejsce, gdzie wspólnie z Laurą i Clipperem zrobimy kawę i spędzimy noc. Pokażę wam, moi mili, jak zrobić kawę turecką z mlekiem, czyli Sutlu Turk Kavesze, ponieważ budżet nam się kurczy i przestaliśmy już mieć ochotę chodzić po restauracjach i po kawiarniach i od teraz zaczynamy robić to sami. Także kupiliśmy sobie taki pojemnik. Dalej. Kawa turecka. Wsypujecie kawę turecką do środka. Dajecie cukier. I teraz zależnie od proporcji to będziemy eksperymentować. Zaczniemy 1 mleka do 3 wody mniej więcej. Ok. Odpalamy ogień. I czekamy, aż się ugotuje. Kawa już się zaczyna pienić, także jest prawie gotowa. Zaraz jak zacznie rosnąć jeszcze bardziej, to ją wyłączam i w sumie można pić. Zobaczymy, co wyszło. O, już.
Dobra, poczekamy aż chwilę wystygnie i zaraz będziemy kosztować. Dobra, czas na test. No, mocna wyszła, dużo kawy wsypałem na oko. Może troszkę za mało cukru i następnym razem dałbym jednak więcej mleka, może pół na pół. Będziemy eksperymentować dalej, ale to jest to.